Wiele z Was uważa, że samochody elektryczne to nic innego na sposób koncernów motoryzacyjnych na golenie frajerów. Ale są pewne wyjątki od tej reguły. I taki wyjątek właśnie zaparkował dzisiaj u nas w garażu. To będzie najbardziej kontrowersyjne stwierdzenie i pada już na samym początku. To jest absolutnie najlepsza G-klasa, jaką możecie kupić. Elektryczna. A wiecie, co łączy Mercedesa G480 EQ z golarką Philipsa Head Pro? To, że oba mają 4 kółka, no i oczywiście akumulator, który je napędza. A to mam ze sobą nie bez powodu, z ręką, bo Philips się do nas odezwał, stwierdził, że jestem obecnie jednym z najbardziej znanych łysych w Polsce. I przysłali mi taką golarkę i mówią, czy ja bym ją Wam pokazał, więc mówię, że najpierw muszę ją sprawdzić i żeby nie było. Od tygodnia golę swoją łysą pałę tym i naprawdę mogę Wam polecić, bo jak widać nie tylko goli na sucho, ale też na mokro. Robi to idealnie, bo jest gładziutka ta skóra, jest mega lekka i kompaktowa, a najfajniejsze jest to, że mogę ją sobie trzymać w ten sposób i wtedy golenie jest tak super, że od razu pod palcem wiem, czy dobrze w danym miejscu się ogoliłem. I serio, nigdy nie używałem takich golarek do golenia swojej łysej pały, tylko zawsze maszynki i normalnej pianki, a przerzuciłem się na to od tygodnia, jestem mega zadowolony, więc uczciwie mogę Wam powiedzieć, Philips Head Pro zdaje egzamin. Jest bardzo kontrowersyjnie, ponieważ to auto nie spotkało się z entuzjazmem, kiedy wchodziło rok temu na rynek. Przy okazji wprowadzenia nowej generacji, która tak naprawdę jest delikatnym liftingiem poprzedniej generacji, do diesla 6-cylindrowego, do 8-cylindrowej benzyny o oznaczeniu 500 i do G63, tego 585-konnego, dołączyło G580, czyli full electric. I ludzie zaczęli łapać się za głowy. Ale elektryk w kiosku ruchu, w naszym legendarnym samochodzie, to się stanęło się, to w ogóle się nie będzie sprzedawało, to nie ma, no nie, to z grzybnią jest. Ale powiem Wam teraz uczciwie i powiem, to powinno być puentą. To jest najlepszy napęd, jaki możecie wybrać do tego samochodu. Potem uzasadnimy dlaczego. Ale co się zmieniło wizualnie, jeżeli chodzi o elektryka względem wersji spalinowych? Poznać go możecie po delikatnym wybrzuszeniu na masce. Poznać go możecie po wlotach powietrza tutaj, w tylnym błotniku, tylko nie bardzo wiem, co one robią. Na pewno nie odpowiadają za chłodzenie hamulców i na pewno nie zmniejszają oporów powietrza w tym nadkolu, bo tutaj trudno byłoby cokolwiek zmniejszyć, szczególnie tak małą krateczką. Więc prawdopodobnie jest to tylko efekt wizualny. Jeżeli bardziej chcielibyście swoją gelendę odróżnić na drodze od innych gelend, chcielibyście się pochwalić, że jesteście tak nonszalanccy i tak macie wyjebongo na wszystko, co inni sądzą o tym samochodzie, to możecie zamówić sobie tutaj czarny pas za 13 500 zł i wtedy każdy wie, że jedziecie elektryczną gelendą. Ale w Polsce to auto najłatwiej jest poznać i tak najbardziej po tym. Na szczęście możecie sobie wziąć białą tablicę i nikt nie odróżni, że jedziecie samochodem elektrycznym, a nie spalinowym. Natomiast zmieniły się też troszkę wymiary auta, ponieważ przez to, że trzeba było troszkę przekalibrować zawieszenie pod kątem elektryka, troszkę tam pokombinować, to mamy 1 cm większy prześwit niż w gelędzie spalinowej, wynosi 24 cm. Całe auto też jest ciutkę wyższe niż spalinowa gelenda i ma 1,97 cm, czyli razem z tym spoilerem akcesoryjnym już zbliżamy się, a nawet przekraczamy delikatnie 2 metry. To, czego jeszcze nie ma elektryczna gelenda w standardzie, a co mają wersje spalinowe, to jest tylne koło zapasowe umieszczone na klapie bagażnika. Gdybyśmy je zdjęli, to byśmy mieli taką standardową elektryczną, ale można sobie dokupić je i wówczas już jest nie do odróżnienia od wersji spalinowych, oczywiście poza oznaczeniem G580. Jak ktoś się zna, to wie, że to jest elektryk. Całe auto paradoksalnie wcale nie jest tak duże, jak możecie sądzić. Widzicie je na ulicy i mówicie, o ale bydle! Ale jego długość to jest taka jak przeciętnego samochodu SUV-a kompaktowego, no powiedzmy takiego pomiędzy segmentem C a D, bo nie licząc koła zapasowego mamy tutaj 4,64 cm samochodu na szerokość 1,93 m. No szerokość już jest bardziej imponująca, rozstaw osi również, bo wynosi 2,90 m bez centymetra, natomiast jeżeli chodzi o długość całej budy, to mówię, SUV kompaktowy.
A teraz przechodzimy do najbardziej kontrowersyjnej rzeczy, czyli całego napędu elektrycznego. No bo tak, akumulator jest jednym z największych w ogóle, jakie współcześnie montuje się w samochodach osobowych. Netto ma aż 116 kWh pojemności. Umieszczono go dokładnie między osiami i nisko w 12 modułach, które mają 3 poziomy chłodzenia, po to, żeby te baterie trzymały cały czas podobną temperaturę. Każdy z tych modułów oddzielnie również. Dodatkowo umieszczono go w specjalnej ramie drabinkowej, której ścianki mają 4 mm grubości. Ona nadaje sztywności całej konstrukcji, jednocześnie zabezpiecza ten akumulator. Dodatkowo od spodu jest on przykryty specjalną płytą zabezpieczającą i to ma ona grubość 26 mm, to jest naprawdę dużo. Wykonana została z kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym po to, żeby jeszcze bardziej usztywniała konstrukcję, jak najlepiej ją zabezpieczała i jeszcze od samego spodu jest dodatkowa milimetrowa warstwa stali, która ma przed drobniejszymi uszkodzeniami, na przykład od kamyczków, chronić całe podwozie i akumulator. Waga całej tej płyty to 50 parę kilogramów. Gdybyśmy zrobili ją ze stali i miałaby te 26 mm grubości, czy tam 27 razem z tą dodatkową powłoką, ważyłaby 4-krotnie więcej. Więc zajebiście ograniczono tutaj masę, w związku z czym Gelända waży teraz tylko 3085 kg. Tylko 3 tony 85 kg teraz waży i możecie do niej sobie załadować 415 kg. Więc jak jedziecie wy, żona, a partnerka znaczy się, na fotelu obok, 2 dzieci i dzieci mają nadwagę, no bo wiadomo, że jak macie Geländę, to macie nadwagę, no to już do bagażnika to tam 15 kg, najwyżej 2 kosmetyczki wrzucicie, bo już jest 3,5 tony i to jest masa całkowita i jakby to było więcej, to musielibyście jeździć z kategorią C, a nie B. Świetne rozwiązanie Mercedes. Ładuje się to tutaj. Maksymalna moc ładowania to tylko 200 kW, mówię tylko, ponieważ jest tutaj nadal architektura 400V, 800V te w najnowszych Mercedesach już nawet 300 kW przyjmują. Ładowanie tego gigantycznego akumulatora od 10 do 80%. Najszybciej, czyli przy rozgrzanym dobrze akumulatorze w optymalnej temperaturze, to będzie około 35 minut. Jak chcecie to w domu sobie ładować ze zwykłego gniazdka Type 2, podłączacie do siły 11 kW, 12 godzin. Przynajmniej od 0 do 100%. Bardzo mocna rekuperacja, bo Mercedes chwali się, że 217 kW, więc tak naprawdę najszybciej ten akumulator będzie się ładował, jak będziecie zjeżdżali gdzieś z górki. Natomiast jeżeli chodzi o silniki elektryczne, to nie mamy ich tutaj 2, jak zazwyczaj w elektrykach. Są 4, po jednym na każdym kole. Każdy z nich ma 147 koni mechanicznych i 291 Nm. Jak sumujemy moc wszystkich i newtonometry, moment obrotowy, to mamy tutaj, uwaga, 588 koni, czyli o 3 konie więcej niż G63 AMG. A newtonometrów jest 1164, prawie 1200 newta. No ale jakoś trzeba pchnąć do przodu te 3 tony 100 kg. Zapytać teraz możecie, no pokuta 4 silniki elektryczne, co podniosło dodatkowo masę samochodu. Przecież mogli zrobić 2, z przodu 1, drugi z tyłu. Ale Mercedesowi zależało na tym, żeby to auto zachowało właściwości terenowe typowe dla Geländy. Tam mamy coś takiego jak mechanizmy różnicowe z możliwością blokady i z przodu, i z tyłu, i jeszcze centralny. Tutaj niezależny napęd elektryczny dla każdego koła ma imitować działanie mechanizmów właśnie różnicowych. To oznacza, że każdy z tych silników elektrycznych ma tak naprawdę 2 przełożenia. Jedno do przodu, drugie do tyłu, więc teoretycznie 2 skrajne mogą działać do przodu, 2 skrajne działać do tyłu i dlatego Geländy te najnowsze, jak pewnie mogliście oglądać albo na YouTubach, albo w różnych mediach społecznościowych, potrafią obracać się wokół własnej osi. Właśnie dlatego, że każde z kół może się niezależnie kręcić do przodu albo do tyłu i to też imituje działanie mechanizmów różnicowych,
Tak zwany to jest vectoring momentu obrotowego, bo każde z tych kół może kręcić się z inną prędkością obrotową. Na każde z tych kół można dać inną moc i inny moment obrotowy, w związku z czym na przykład chwalą się, że w terenie do 25 na godzinę potrafi być o 20% bardziej zwrotna, czyli mieć mniejszy promień skrętu niż spalinowe gelendy, a to właśnie dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, przy czym tu niczego nie klikacie, nie włączacie tych mechanizmów, nic takiego. Za większość funkcji odpowiada zdecydowanie automatyka, sterowniki, natomiast możecie sobie na przykład właśnie wybrać funkcję typu G-turn i zrobić sobie błądzka w miejscu. No oczywiście nie muszę tego robić, ale pokażę Wam to, że nadal gelenda to jest dokładnie to, co widzieliśmy ponad 40 lat temu, czyli zawiasy, czyli takie klamki bez żadnego dociągania, fatalnie otwierające się te drzwi, dźwięk jakbyśmy kubeł na śmieci zamykali. Takie listwy, które stosowano już 40 lat temu w tym samochodzie i mają mu teraz dodawać uroku. Niemniej faktycznie to wszystko robi wrażenie, budzi w nas sentymenty. Dzięki temu ten samochód nadal jest legendarny. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie praktyczne, a raczej niepraktyczne, no to mamy na przykład taki bagażnik, który ma bardzo nisko osadzoną roletę przez to, że mamy nisko linię okien. Zobaczcie, to jest aż tyle poniżej górnej części oparć. No i rzekomo ma 620 litrów. Szukam i nie mogę nigdzie tych 620 litrów znaleźć. Prawdopodobnie one zostały wymierzone aż do dachu. Nawet nie do szczytu oparć tych foteli, tylko aż do dachu. Natomiast tutaj bardziej jest 400 litrów zdecydowanie w tej części. Nie ma tutaj nigdzie miejsca na to, żeby schować sobie kable. Można mieć takie miejsce, jak się nie ma koła zapasowego, bo wtedy można zamiast koła za 8,5 zamówić sobie tam na zewnątrz taki pojemnik za 4,5 i tam trzymać kable. I wtedy kabli nie ma w bagażniku, ale nie ma też koła zapasowego. Rozumiecie, nie? Więc taka gelenda wielka zabiera na pokład dwie takie walizki duże i to by było na tyle. No a tutaj jeszcze powiedzmy wejdą jakieś plecaczki, ale kabinówki już nie. Pytanie, czy nam się to zamknie, bo te walizki tak dopchnięte są już tam. Zamknie się. Też jak kubeł na śmieci. Ale taki urok. Ciężko się otwierają te drzwi. Bardzo. Na szczęście mają tutaj wspomaganie takie delikatne tego otwierania, więc już przy zamykaniu jest ciutkę łatwiej, żadnej oczywiście elektryki. Natomiast jak staniecie gdzieś blisko ściany albo nawet innego samochodu, tyłem podjedziecie, no to najwyżej tyle uchylicie te drzwi i tutaj zakupy będzie trudno wrzucić. No i jak pakujecie, to pada Wam na łeb cały czas. Jak zdemontujemy roletę, z którą nie ma co zrobić, no to już możliwości załadunkowe rosną jeszcze bardziej i nadal kierowca ma świetny widok do tyłu przez lusterko wsteczne, no bo widzicie, niemal na równi są, jak stoją w ten sposób te walizki z oparciem tej tylnej kanapy. No tu jeszcze powiedzmy jakieś plecaczki. Więc sytuacja się diametralnie zmienia. Pomyślicie, no ale wtedy nie są pod roletą i ktoś mi zajebongo moje walizki. Naprawdę? Myślicie, że ktoś Wam zajebongo walizki jak G-klasą jeździcie? No poważni bądźcie. Foteli od środka złożyć nie można. Można to zrobić tylko z perspektywy tylnej kanapy, ale już widać, że no nie jest tu zbyt praktycznie. Na świetnej wysokości umieszczony rękaw na narty. Naprawdę super, idealnie. Najpierw musicie tutaj zrobić jakąś podstawkę, sobie zbudować z butów narciarskich i z walizek, dopiero na to narty sobie położyć. No nie rozumiem, dlaczego tego nie zrobiono tutaj w tym miejscu. Natomiast kanapa dzieli się tylko w proporcjach 40-60, no tak jakby już naprawdę nie można było zrobić w takim samochodzie 40, 20, 40. Siedzi się jak w G-klasie, czyli jak na koniu. O, to już jest maks, jaki mogę obniżyć. No dobra, nie mam tu jakoś super dużo miejsca na nogi, ale celowo tak się przesunąłem, żeby zobaczyć, jak będzie z tyłu. Żebym miał bardziej komfortowo, to musiałbym się... dobra, tak. Auto duże, drogie, w długą trasę, tak mogę jechać, dobre podparcie tam pod nogi, wyprofilowanie tutaj przede mną tego schowka i deski rozdzielczej takie, że w ten sposób mogę sobie tutaj siedzieć i podróżować trochę dalej. No i teraz za mną, o kurna, no bardzo praktyczne auto, powiem Wam. Jakoś tak jak na ławce w parku powinienem to sobie móc przesunąć do tyłu, ale nie ma takiej możliwości. Mogę chyba sobie pochylić troszkę oparcie
Ale tak troszkę, gdzie to kur... O, tu jest. O, dobra. Teraz przynajmniej nie siedzę jak na ławce w parku w pionie. No powiem wam, że jak tu siedzi dzieciak, jak mocniej zahamujecie i jak z czoła w ten ekran systemu multimedialnego, to mam nadzieję, że operacja jego małej główki będzie tańsza niż nowy ekran do tego samochodu. Co za debil w ogóle pozwolił na to, żeby to instalować w tych samochodach. To można sobie w S-klasie mieć, do której do ekranu macie 1,5 metra. Ale nie na Boga w Gelendzie, gdzie ja mam tutaj 25 centymetrów. I to ja to pal licho, stary chłop. Nie można tego wymontować chyba w żaden sposób, bo pierwsze co bym zrobił, jak to zamówiłem, to... Nie, przepraszam, chyba są te. Tylko nakuta wam ekrany multimedialne w samochodzie, które musicie dla bezpieczeństwa wymontować. Nie, tego się nie wymontowuje. Tak trochę lepiej, ale wtedy można sobie zęby wybić. Makabra. Naprawdę, to powinno być zabronione. To w ogóle, że nikt w Mercedesie nie pomyślał, nie no, słuchajcie, dajcie spokój, to naprawdę nie wypada, to zagraża życiu. Nawet przy mocniejszym hamowaniu, nie mówiąc o wypadku. No dobra, zostawmy to. Trzecia strefa klimatyzacji jest aż 4 gniazda USB-C, bo jakby wam mało było tych ekranów, to żebyście jeszcze mogli sobie podłączyć 2 laptopy i 2 tablety. Jest podłokietnik na bardzo dobrej wysokości, ma 2 uchwyty na kubki, tu jest ten rękaw na narty, o którym wspominaliśmy. Niewiele miejsca na kolana niestety, na szczęście nad głową mnóstwo, jak w rzadko którym samochodzie, no ale to kwestia kanciastości całego nadwozia. Bardzo przyjemna i fajna tapicerka, fajnie wykonane fotele z tyłu, tutaj miękko i przyjemnie wszędzie, bo nawet ta część na dole, która zazwyczaj w autach jest plastikowa, tu jest obita czymś na wzór skóry, ładne przeszycia, fajne drewienko, generalnie ładna konfiguracja, nawet rączka jest z porządnego materiału. Do tego Burmester, który w naszym wydaniu miał 17 głośników, łącznie z takim w suficie, który wygląda jakby za chwilę miał odlecieć. I tu no... I believe I can fly. Nawet to wyprofilowanie dachu jest tutaj takie, że jak zamówicie sobie szklane okno, to ono wjeżdża dotąd idealnie, roletka pod nie i tu już jest takie wyprofilowanie na głowę, że jest nad głową dużo miejsca i wygodnie. Kieszenie w drzwiach i to tyle. Ale wygramolić się z tego, strasznie wąski otwór drzwiowy, wysiada się tak sobie, zawsze jak wysiadacie, to sobie spodnie, spódniczkę, skarpetę, cokolwiek, bo ten próg tutaj wystaje tak i musicie wyskoczyć, że nie sposób się po prostu nie uwalić. Do przodu tu wsiadacie za kierownicę i dokładnie to samo. Nie ma możliwości, musielibyście jeszcze mieć ze 30 cm dłuższą nogę niż ja, żeby nie dotknąć tutaj. Tak, wsiąść nie wsiądziecie, bo dupą nie dostajecie do fotela. Więc no, paniom w sukniach wieczorowych zalecam tak. Będzie zgrabniej. Ale tutaj ta deska rozdzielcza mega mi się podoba. I zawsze lubiłem jednak to nietypowe uczucie, kiedy widzicie przed sobą maskę z samochodu jak z lat 70. czy 80. Tę kanciastość tego wszystkiego, te nawiązania do legendy w postaci takich prostokątnych kształtów, tę łapę tutaj porządną taką do tego, żeby można było się przytrzymać. Natomiast materiałowo też jest świetnie, bo prawdziwe drewienko, a przynajmniej takie, które idealnie imituje drewno, niemniej sądzę, że akurat w tym wypadku mamy do czynienia z prawdziwym drewnem, bo już niektóre tego typu elementy w samochodach potrafią być plastikowe i tak dobrze udają drewno, to tutaj wydaje mi się, że jest ono naturalne. Natomiast zobaczcie daszek. No kurczę, ktoś zapomniał go przymocować porządnie. W dodatku te zegary, jak tym ruszam, to też widzicie, też tak jakby od tego elementu wchodzą. I co więcej, tu jest szczelina taka duża, więc tam będzie się gromadził kurz i już jest go widać w tej szczelinie tam pod spodem i tam trzeba będzie ściereczkę wsadzać albo pędzelek i to wyczyszczać, a już jak tam wam wpadnie jakiś groszek albo jakaś monetka na przykład, to już będzie trudno to wyciągnąć. Ale samo wrażenie z siedzenia za kierownicą naprawdę petarda. Lubię też to, że podłokietniki są tak wysoko i podgrzewane są. Tutaj to pod szybie jest podgrzewane. Właściwie podłokietnik jest tutaj, ale i tak jeżdżąc Gelendą zawsze trzyma się łokieć w tym miejscu. Zresztą w tym miejscu też są przyciski do otwierania szyb, do regulowania lusterek, przyciski do
regulacji foteli tutaj i pomimo tego, że auto było wprowadzane na rynek rok temu, mówimy to oczywiście o głębokim liftingu, chociaż generacyjnie jest to w nomenklaturze Mercedesa zupełnie nowe oznaczenie, to one nadal, te przyciski wszystkie są klasyczne. Teraz w tych nowych one są haptyczne, tylko dotykacie i on zaczyna się ustawiać, ten fotel, to tutaj są prawdziwe i większość z tych przycisków pozostała jak w starych, dobrych Mercedesach, czyli ładnie klika, świetnie pracuje pod palcem. Ma to też swoje pewne mankamenty, takie na przykład, że multimedia tak na dobrą sprawę nadal się obsługuje albo oczywiście dotykowo tutaj, albo tym padem, natomiast to są te multimedia starszej generacji troszkę niż te w najnowszych Mercedesach, takich jak choćby E-klasa, C-klasa czy S-klasa, czy te nowsze SUV-y. Elektrycznie regulowana kierownica ma się rozumieć i fatalne haptyczne przyciski. No nie rozumiem, czemu tutaj można było dać te fajne jeszcze klasyczne, stare takie do regulacji, a na kierownicy już zastosowano haptykę, która nigdy w tych Mercedesach niestety nie działa tak, jak działać powinna. Jest nadwrażliwa, jak ja to mówię. No i widzicie tutaj w poprzedniej, znaczy we wszystkich dzisiaj nawet spalinowych G-klasach mamy te blokady mechanizmów różnicowych, mamy te reduktory, a tutaj też jest reduktor, tylko taki oczywiście elektronicznie sterowany i dwa tryby. Jeden tryb to jest tryb G-Steering i on pozwala Wam właśnie zawężać ten promień skrętu w terenie jadąc do 25 na godzinę, a drugi to jest G-Turn, tylko w low range, czyli najpierw trzeba uruchomić to się chyba przytrzymuje, a potem uruchomić to i kręcicie się w miejscu. Offroad Cockpit pokazuje Wam temperaturę opon, ciśnienie w oponach, pozycję, gdzie jesteście. Jakbyście na przykład się zgubili, ugrzęźli w błocie, to możecie wysłać swoją pozycję po traktor albo po lawetę, ale niestety nie wyciągną Was z błota, ponieważ laweta tam nie dojedzie, to jest raz, skoro Wy utknęliście gelendą, dwa, nawet jak przyjedzie ciągnik, to Was stamtąd nie wyciągnie, ponieważ gelendy elektrycznej holować nie wolno w żaden sposób, ani do przodu, ani do tyłu, ani bokiem, ze względu na skomplikowane napędy. Dopuszczalna jest wyłącznie jazda na lawecie tym samochodem, ale przecież jakoś go trzeba wciągnąć na lawetę, co z nim zrobić, jak jest unieruchomiony całkowicie. No nie wiem, może 5 metrów wciągnąć można, a może trzeba dzwonić po dźwig, nie precyzuje tego Mercedes. No, napędy tutaj proszę, jak działają, skręt kół jaki jest, jak pracuje zawieszenie, wszystko tu jest opisane i możecie też sobie pojechać na tor wyścigowy. No zobaczcie, normalnie są tory tutaj w pobliżu. Tory, można sobie wybrać tor. Ulica Lotnicza. Nie wiem, gdzie to jest. Koło mnie jest tor jakiś? No najwyraźniej, ale nie wiem gdzie. I odkrywanie, ponieważ ma też mapy off-roadu, tylko nie wszystkich odcinków off-roadowych, ale tych, które są wprowadzone tutaj do nawigacji. Tutaj w okolicy nie ma żadnych tras, więc nie będziemy dzisiaj jeździli w off-road i męczyli gelendy. Jak chcecie sobie zobaczyć, jak zawraca w miejscu, to oczywiście na wielu kanałach, na YouTubie, czy na social mediach, czy wpisując po prostu w wyszukiwarkę, znajdziecie sobie takie filmiki. My już w to bawili się nie będziemy. Słuchajcie tego. Jakby ktoś kałacha przeładowywał. I takie urocze elementy ma ten samochód, ale mnie się mega podobają. Dzisiaj w normalnym, jakimkolwiek SUV-ie, luksusowym samochodzie za pół bańki w życiu by to nie przeszło. A skoro jesteśmy przy pieniądzach, to wyobraźcie sobie, że jest to nie tylko najmocniejsza pod względem koni mechanicznych, liczby koni mechanicznych gelenda, ale też najtańsza. Kosztuje jedyne 664 000 złotych, bo wersja, która ma 3 konie mniej, czyli 63 AMG, kosztuje pół bańki więcej prawie. No powiedzmy 400 000 złotych więcej. Diesel jest droższy o około tam chyba 50-60 tysięcy złotych. Coś takiego? Nie, przepraszam. Diesel jest droższy jakoś o 20-30 tysięcy złotych, a 500 o kolejnych 40-50 tysięcy. Fajne jest to, że wsiadacie, zaczynacie jechać
I kurde, jest to, co lubię w samochodzie. Czyli jest elektrycznie, cichutko, najdrobniejsze położenie i wciśnięcie nogi na pedale gazu to jest od razu odjazd, bez żadnej redukcji, bez hałasu. Ja wiem, są tacy G63, bo ono brzmi, tam jest i jak jadę przez nowy świat w Warszawie, to wszyscy nie tylko mnie widzą, ale przede wszystkim wszyscy mnie słyszą. I o to chodzi, żeby było głośno i to ryczy i jest takie fenomenalne. A ja powiem wam, że to auto jest zajebiste z tym silnikiem. Do czego służy Gelenda? Gelenda służy do tego, żeby się lansować i przyszpanować. To nie jest wygodny samochód w długie trasy. To nie jest przestronne auto, jak przed chwilą widzieliście. To nie jest auto ekonomiczne. To auto ma przede wszystkim przyciągać spojrzenia i robić wow na ulicy. I ten elektryk robi to znacznie więcej niż diesel, spalina czy G63 AMG. Konstrukcja zawieszenia jest nietypowa. Nie ma tu żadnej pneumatyki, są oczywiście aktywne, otwardzane amortyzatory, z przodu jest wielowahacz, ale z tyłu jest sztywna oś, tylko taka specyficzna D coś tam ona się nazywa i powoduje, że rzeczywiście łączy w sobie zalety takiej belki i zawieszenia wielowahaczowego, przynajmniej według Mercedesa. Ale nawet na takiej drodze to ten samochód wcale nie jest komfortowy. Macie wrażenie, jakby każda jego część pracowała w innej strefie geograficznej. On się wygina po prostu. Nie jest jakoś spektakularnie duża tutaj sztywność nadwozia i takie jest kauczukowe, powiedziałbym, to zawieszenie. Ono tak delikatnie podskakuje jak piłeczka kauczukowa. To chyba dobre określenie w jego przypadku. Więc nawet nie jest to jakoś wybitnie komfortowe auto, szczególnie na nierównych drogach. Tak jak powiedziałem, to auto jest do niczego, jeżeli rozpatrujemy je w kategoriach rodzinnego, komfortowego SUV-a do przemieszczania w super warunkach dalekich odległości. Dużo lepiej sprawdzi się GLE, GLS, które będą bardziej przestronne, bardziej wymuskane, nowocześniejsze, mniej energii czy tam paliwa będą zużywały, będzie ciszej w środku, lepiej pracują tam zawieszenia, wnętrza są bardziej dopracowane. Jest tam po prostu znacznie lepiej, ale tak nie wyglądają. I to jest główna i w zasadzie jedyna zaleta Gelendy. Ona zajebiście wygląda. Dlatego kupują ją ludzie, którzy po prostu chcą się pokazać, którym się podoba Gelenda i mówią, o na to auto ludzie będą zwracali uwagę. I dlatego lepiej jest ją kupić w wydaniu elektrycznym niż w wydaniu jakimkolwiek spalinowym, czy to diesla, czy to benzyny. Każde mocniejsze wbicie pedału gazu powoduje tu to, że próbuję wam też wyrwać kierownicę z rąk. Autentycznie. Teraz pociągnęło mnie na lewy pas, bo tutaj każde z tych kół jest napędzane oddzielnie i on wtedy wręcz traci trakcję na poszczególnych kołach i następuje taki delikatny uskok na mokrej nawierzchni, taką jak tutaj mamy. A jadę w trybie sobie komfortowym, bo jak zrobię sport, to już jest w ogóle szaleństwo tutaj. Więc naprawdę trzeba tego gazu tutaj używać z umiarem, ale to pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w tym samochodzie. Nadal cała Gelenda jest bez sensu. Gelenda elektryczna w całym tym bezsensie ma sensu najwięcej, paradoksalnie. Teraz powiecie, no ale Gelenda to samochód terenowy, elektryczny samochód terenowy, a kiedy widzieliście ostatnio Gelendę, taką powiedzmy 2, 3, 4 czy nawet 5-letnią w terenie, taką za bańkę? Kiedy widzieliście w prawdziwym terenie, gdzie przydaje się reduktor, gdzie przydają się te wszystkie mechanizmy różnicowe z możliwością blokady? Kiedy widzieliście taką Gelendę w terenie? Ja jestem bardzo ciekawy, chociaż jedno zdjęcie mi przyślijcie. Tylko wiecie, nie z lasu jak na grzyby pojechaliście, tylko w błocie ubabraną po pół ośki, prawie zatopioną i jeszcze z wyciągarką albo z ciągnikiem, który ją wyciąga z tego błota. No nie, to jest auto, tak jak powiedziałem, do pokazywania się na nowym świetle na ulicach dużych miast, żeby pokazywali palcami i mówili, o ten, zobacz, Gelendy się dorobił. Narkoman jeden. On handluje tymi wszystkimi prochami i się dorobił. Na pewno to nie jest na legalu. A jak będzie wam w elektrycznej Gelendzie brakowało brzmienia, to sobie wciskacie G-Roar Sound Experience i macie prawie jak w V8. Prawie. Ja jednak wolę zdecydowanie tą taką
ciszę podczas jazdy elektrykami i tak tutaj zostaje. Mamy łopatki przy skrzyni, przy kierownicy, ale one oczywiście nie obsługują żadnych przełożeń, bo tutaj ich nie ma, żadnych biegów. Natomiast regulują rekuperacją i ta maksymalna regulacja, w sensie ustawienie tej rekuperacji jest naprawdę bardzo mocne. Odzysk energii na poziomie 217 kW to jest bardzo wysoki, no ale to wynika oczywiście z mocy samych silników elektrycznych. I czuć, jak wyraźnie zwalnia. Tam się światła stopu rozgrzewają od tej czerwoności i fajne jest to, że dosłownie na sam koniec muszę dopiero włączyć hamulec nożny, czyli położyć nogę na pedale hamulca. Ale działa to bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście oprócz maksymalnej mam silną, normalną, a jak sobie przytrzymam prawą łopatkę, to mam też inteligentną rekuperację. Dostosowuję sobie wówczas ten poziom hamowania samochód zależnie od warunków na drodze. Czy na przykład ktoś jedzie przede mną, czy nie, ale też czerpię dane z nawigacji i na przykład teraz wjeżdżam do terenu zabudowanego, włączyła sobie mocniejszą rekuperację, jak tylko zwolniła do 50, to jakby zdjęła nogę z hamulca i ja już się tylko toczę. I ja często używam tej inteligentnej, bo naprawdę w Mercedesie działa to nieźle, minimalizuje konieczność użycia pedału hamulca fizycznego w zasadzie tylko do sytuacji, kiedy musicie się zatrzymać w miejscu. Przejeżdża Gelända 580 EQ na jednym ładowaniu 450 km. No nie wiem, gdzie to mierzyli. Prawdopodobnie na jakiejś najwyższej drodze, najwyżej położonej drodze na świecie i zjeżdżali cały czas w dół. Bo w realu taki zasięg jest absolutnie nieosiągalny. W mieście, i to naprawdę tak nie szalejąc, średnie zużycie energii to 40 kWh. To oznacza, że przejedziecie niespełna 300 km na całym akumulatorze. A jak w trasę polecicie sobie i tak będziecie paczkę 40 cisnęli, to aerodynamika kiosku ruchu i gigantyczna powierzchnia czołowa sprawią, że będziecie zużywali nawet 50 kWh. Mówię tu oczywiście o takich warunkach już bardziej zimowych, jakie mamy teraz. Więc realny zasięg to będzie jakieś 200, no może jak się postaracie 250 km. Bardzo się trzeba naprawdę bardzo natrudzić i mega postarać i stanąć na drzęsach i lizać ten pedał gazu, żeby uzyskać zużycie energii na poziomie 30 kWh i mieć realnego zasięgu w okolicach 400 km. Ale to będzie wymagało od Was tybetańskiej cierpliwości i nie wierzę, żeby ktoś w Geländzie taką miał, szczególnie jeżeli pod nogą ma prawie 600 koni i prawie 1200 Nm. Zresztą zobaczcie, teraz jest tutaj średnie zużycie energii od resetu przejechanych 1213 km, 47 na godzinę średnia w tym czasie, czyli podejrzewam, że to było i miasto, i ekspresówki, i boczne drogi. Średnie zużycie z tego dystansu to 44 kWh. Jak spojrzymy na inny komputer, czyli od rozruchu dzisiaj, 93 km przejechane, 42 na godzinę średnia i zużycie energii ponad 41 kWh. Więc przyjmijcie sobie, że średnio Wasza Gelända elektryczna będzie zużywała 40 kWh energii. Z drugiej strony, jak założymy, że na jednym ładowaniu przejeżdżacie powiedzmy 300 km, prąd kosztuje 120 zł na te 300 km, to wychodzi Was po 40 zł za 100 km. To jest ekwiwalent jakiś 6, może 7 litrów paliwa. No 6-7 litrów paliwa to pali na przykład G63, ale na dystansie 20 km. Czyli 5 razy ekonomiczniej będzie to auto użytkować, chociaż ma 3 konie więcej i bardzo zbliżone osiągi, jeżeli chodzi na przykład o przyspieszenie od 0 do 100 na godzinę. Będzie tańsze w eksploatacji nawet od tego droższego w zakupie diesla. Bo w dieslu musicie liczyć, że przy takich gabarytach to i tak to zawsze będzie tych 10, 11, może 12 nawet litrów oleju napędowego, a to oznacza, że to będą wydatki na paliwo od 70 zł na 100 km wzwyż, czyli prawie 2 razy więcej niż w przypadku 580.
Silny jeszcze zapytał, no dobrze, ale trzeba wziąć jeszcze pod uwagę kwestie inwestycyjne, bo rzeczywiście był taki okres, że na rynku brakowało G63, szczególnie w okresie covidowym. Zapisy na samochód były na 2 lata do przodu i jak ktoś dobrze się wstrzelił i kupił ten samochód w odpowiednim momencie, to w zasadzie od razu od wyjechania z nim z salonu był jakieś 200 000 złotych na plusie. Dzisiaj już tak nie jest, chociaż i tak te egzemplarze używane bardzo, bardzo trzymają cenę i summa summarum na pewno będzie dużo wolniej traciło na wartości G63 niż elektryk. To, jak elektryki tracą na wartości, to doskonale widać choćby po Porsche Taycanie, po Mercedesach EQ, czy to EQE, czy to EQS. No w zasadzie po każdym elektryku są jakieś drobne wyjątki od tej reguły, ale generalnie reguła jest taka, że elektryki bardzo szybko tracą na wartości. Czy tu będzie podobnie? Pewnie tak, ale z drugiej strony, przecież jak kupicie sobie taką Gelendę, to nie musicie jeździć 2-3 lata. Wielu jej użytkowników słynie z tego, że trzymają te auta znacznie dłużej, nawet po dekadzie. Bo one, przez to, że mają tak uniwersalny ten wygląd, który nie zmienia się od dekad, to w zasadzie tylko to się w tych samochodach zmienia. A w tej najnowszej generacji już macie absolutnie wszystko. Skórkę, masaże można mieć, jest wentylacja, jest ogrzewanie, można sobie z manufaktur programu dobrać różne elementy. To wszystko może być skórzane, jest porządnie grający Burmester. Nie sądzę, żeby przez najbliższych 10 lat zmieniło się w samochodach na tyle dużo, żeby ta Gelenda się jakoś diametralnie zestarzała. Około 66 dB na betonowej nawierzchni przy 120-130 to bardzo dobry wynik, szczególnie kiedy uwzględnimy fakt, że to jest stodoła. Pionowa przednia szyba, pionowy ten przód, pudełkowate kształty, to wszystko sprawia, że słychać tutaj jest przede wszystkim szumy powietrza, ale i tak nie ma ich aż tak dużo, ile się mógłbym spodziewać po designie tego auta. Na przykład celowo zrobiono już bardziej obłe lusterka. One nie są kwadratowe, tak jak w dawnych Gelendach, właśnie po to, żeby tutaj z okolic tych lusterek szumy powietrza były jak najmniejsze. Dramatu nie ma, ale to auto już przy takiej prędkości wymaga skupienia. W porównaniu z innymi SUV-ami, a już szczególnie z limuzynami, to te 120-130 na godzinę, to już się wprowadza drobne korekty podczas jazdy. To efekt dużego prześwitu, wysoko zawieszonego tego zawieszenia auta, które ma ponad 2 metry wysokości, chociaż środek ciężkości dzięki zastosowaniu tego akumulatora w podłodze jest akurat niżej niż w tych spalinowych Gelendach. Wyeliminowało to przecież też konieczność instalacji tych wszystkich mechanizmów różnicowych, które też zajmują miejsce i obciążają samochód, układu wydechowego i paru innych elementów, łącznie z silnikiem, który w spalinowej jest przecież dużo wyżej niż tutaj te silniki elektryczne znajdujące się przy kołach. Podoba mi się to, że pomimo tego zeszłorocznego liftingu dużo rzeczy w tym aucie pozostało manualnych, tak jak wspomniałem. Jest ładowarka indukcyjna pod pokrywką, są 2 uchwyty na kubki, które mogą być albo ogrzewane, albo mogą być schładzane. Tu dużo klasycznych przycisków. Tutaj wokół tego pada też klasyczne przyciski, tak jak było jeszcze niedawno w niektórych Mercedesach. W Gelendzie to pozostało i chwała jej za to, bo to też w pewien sposób tworzy klimat tego wnętrza i nawiązuje do takiej motoryzacji, jaka już odchodzi w zapomnienie. Zużycie energii o prawie 40 kWh. Czyli przy 120 km na godzinę może te 300 km uda Wam się przejechać, ale jak już będziecie jechali 140-150 autostradą, to nikuta bardziej 250, a zimą to bardziej 200 nawet bym obstawiał. No dobrze, to pozostało nam jeszcze sprawdzenie jednego ciekawego parametru pod tytułem 0-100 na godzinę, bo G63 robi to w 4,5 sekundy. Tu mamy troszkę sprawniejszy ten napęd o tyle, że moment obrotowy z elektryka i moc są oddawane od razu, ale z drugiej strony auto, które waży znacznie więcej, bo ponad 3 tony, a razem ze mną i z silnym to nawet teraz takie ze 3200 bym powiedział. Więc ciekaw jestem, czy zrobi to w 4,7 do setki. Tyle dokładnie podaje Mercedes i zobaczymy teraz, czy to jest możliwe.
O kurna! Czy możesz to powtórzyć? Ale ona naprawdę... Jezusie kochany. No wygląda na to, że się da. 4,82. Po mojej stronie. Teraz sprawdzian zwrotności, czyli średnica zawracania. 4,60 to ona powinna się tutaj złamać bez najmniejszego problemu. O, i to świadczy o tym, jakie to dobre miejskie auto. Długość kompaktowego SUV-a nie umie tutaj zawrócić na raz, tylko trzeba się łamać na 2 razy. Niemniej przyspieszenie naprawdę szok. Ale ja myślę, wiecie co, że jak sobie tutaj wejdziemy w ustawienia i włączymy sobie G-Roll, to teraz będzie szybciej, bo teraz mamy prawdziwe V8 pod maską. I uwaga! No idzie to V8, wyjdź miało przy procedurze startu. Ale ona świetnie udaje ten dźwięk. Nie? Nie zmienia co prawda przełożeń, ale w środku jak siedzicie, to naprawdę to pracuje jak V8 i macie wrażenie, że ten dźwięk dobiega tam spod maski. No ale z V8 jest gorzej, 4,95. Chociaż to nadal kiosk ruchu, który robi setkę w czasie poniżej 5 sekund. Ale jak dodajecie gazu i jedziecie tak stabilnie, że nie przyspieszacie, odruchowo zaczynam tymi łopatkami aż regulować. To naprawdę fajnie imituje ten dźwięk V8. Jakby siedział ktoś tutaj, powiem wam, obok, nie miałby świadomości, że jedzie elektrykiem, nie znałby się na samochodach, to jakbyście dodawali gazu, to by pomyślał, jak przyjemnie mruczy ten silnik z przodu. To jest duże zaskoczenie, naprawdę fajnie to działa. Tamtą stronę mieliśmy z wiatrem, tutaj mamy podwiatr i powiem wam, że już słychać jest gigantyczną różnicę. Wszystko tutaj szumi. Wszyściutko. Przy 120 na godzinę. I jest to wyraźnie niestety słyszalne. 68 wskazania na decybelu to jest jedno, drugie to są takie wasze subiektywne spostrzeżenia. No więc subiektywne jest takie, że od drogi, od silnika nie słychać absolutnie nic, no bo elektryki nie wydają dźwięków układu wydechowego, nie ma. Wyłączyłem tego G-Rora, a tu wiatr hula, jakbym jechał kabrioletem. I to już przy 120 km na godzinę i też powoduje to, że jedziemy teraz pod wiatr. 54 kWh zużycia energii. 54! 200 km ekspresową prędkością na jednym ładowaniu. Nie zmienia to faktu, że to jest najlepsza Gelenda, jaką możecie kupić. Generalnie Gelenda, jak na współczesne standardy, jest samochodem bez sensu. Powtarzam to raz jeszcze. Jeżeli bierzemy pod uwagę rzeczy typowo praktyczne, pojemność bagażnika, poręczność całego samochodu, miejsce na tylnej kanapie, rozwiązania, komfort jazdy, wydajność, ergonomię, wszystko, po prostu wszystko. To jest samochód kompletnie bez sensu, jeżeli ktoś podchodzi względami praktycznymi do zakupu auta. Natomiast ma swój styl, ma swoją klasę. Przykuwa spojrzenia, jest jakaś, bez dwóch zdań, jest legendą, jest pewnego rodzaju powrotem naszym do przeszłości. Takich samochodów chcemy, innych, wyjątkowych. Więc w całej tej swojej bezsensowności ta elektryczna G580 EQ ma moim zdaniem zdecydowanie najwięcej sensu. Bo to jest auto do poruszania się głównie po mieście, ewentualnie dojazdów z takiego Grodziska do miasta i z powrotem, a na pewno nie do komfortowego podróżowania na długie dystanse. Choćby przez to, że jest tu niewygodnie, szczególnie tam na tylnej kanapie, a po drugie ze względu na hałaśliwość i po trzecie ze względu na zużycie paliwa czy zużycie energii. W tym momencie 53 kWh średnio. A tak to macie po prostu autobus, którym jeździcie sobie legalnie buspasem, tak, bo możecie to robić, najtańszy w gamie i jeżeli przeliczymy sobie zużycie wysokie energii jednak na pieniądze, to i tak jego eksploatacja codzienna wychodzi znacznie taniej niż G. I pamiętajmy też, że Gelendy kupują ludzie, którzy już mają w swoim garażu kilka samochodów, mają więc czym pojechać w dłuższą trasę albo najczęściej latają w nie samolotami, a to auto właśnie traktują jako samochód do pokazania się. No więc elektryczną pokażecie się nie tylko najtaniej, ale też najlepiej tylko zdejmijcie sobie zielone tablice i załóżcie białe. Można to zrobić.
I można nadal jeździć buspasem, bo liczy się nie kolor tablicy rejestracyjnej, ale liczy się to, czy auto jest elektryczne. Po prostu będą Was panowie policjanci co jakiś czas zatrzymywali, sprawdzali dowód rejestracyjny i ze zdumieniem mówili: Gelenda? Na prąd? Elektryczna? Łopanie, coś pan, przecież to porąbane.